Oglądasz filmy i seriale, ale nie chcesz płacić pełnej ceny za abonament w popularnych serwisach streamingowych? Nikt z rodziny lub znajomych nie chce się złożyć na wspólną subskrypcję? Możesz skorzystać z Gamzgo. Kupisz tutaj za ułamek ceny abonament na popularne serwisy streamingowe takie jak Netflix, HBO czy nawet ChatGPT, Spotify i wiele więcej. Skorzystaj z linku poniżej i wprowadź kod promocyjny, aby kupić subskrypcję współdzieloną za ułamek ceny. Jeśli chcesz zaoszczędzić, to dobra okazja. Drug smugglers are even using submarines to bring millions of dollars worth of cocaine into the continent from South America. Nasz świat był świadkiem niezliczonych przykładów genialnych prób przemytu. Dążenie do obejścia prawa, przepisów celnych i regulacji skłoniło wielu ludzi do wymyślania nietypowych, a czasem wręcz śmiałych metod przewożenia nielegalnych towarów przez granicę. Ta opowieść ukazuje 15 najinteligentniejszych prób przemytu, jakie kiedykolwiek zostały odnotowane w historii. Przygotuj się na zdumienie, gdy poznasz, do jakich granic potrafią posunąć się ludzie, by przechytrzyć służby porządkowe na całym świecie. Zostaw łapkę w górę, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, i napisz komentarz przewóz, a przypnę Ci serduszko. Królowa pszczół i jej narkotykowe potomstwo. Ta historia przemytu niesie ze sobą zupełnie inny baz. Rozegrała się w roku 2007 i w wyjątkowo sprytny sposób ukryto nielegalny ładunek wewnątrz przesyłki z królowymi pszczół, która zdołała przekroczyć granice międzynarodowe, zanim została odkryta. Przesyłka dotarła na lotnisko we Frankfurcie z Ameryki Południowej. Zawierała kilka pudeł z królowymi pszczół przeznaczonymi dla pszczelarza w Belgii. Jednak niemieccy funkcjonariusze celni zauważyli nieścisłości w dokumentacji i postanowili przyjrzeć się bliżej zawartości. Po otwarciu paczek odkryli coś absolutnie zaskakującego. Wśród brzęczących rojów znajdowało się mnóstwo małych pojemników. W nich ukryto 14 kg kokainy, której wartość przekraczała 1 000 000 euro. Śmiałość przemytników była godna uwagi. Liczyli na to, że celnicy, obawiając się rozdrażnienia pszczół, nie będą chcieli zbyt dokładnie przeszukiwać przesyłek. Co więcej, intensywny dźwięk roju mógł dodatkowo zdezorientować psy tropiące narkotyki. Jednak mimo wyrafinowanej taktyki, przemytnicy nie zdołali przechytrzyć czujnych funkcjonariuszy. Ładunek został skonfiskowany, a sprawa po raz kolejny uwydatniła ogromną kreatywność przemytników oraz konieczność nieustannego doskonalenia metod wykrywania przemytu przez służby celne. Wielka narkotykowa przygodowa Odyseja podwodna. W kronikach najbardziej innowacyjnych metod przemytu wykorzystanie łodzi podwodnej do transportu narkotyków zajmuje miejsce szczególne. Pomysłowość stojąca za tym przedsięwzięciem zasługuje na uznanie. Ta odważna eskapada, znana jako Wielka Narkotykowa Podwodna Przygoda, miała swój początek w Kolumbii, kraju od dawna będącym niechlubnym centrum produkcji i przemytu narkotyków. W lipcu 2019 roku amerykańska Straż Przybrzeżna przechwyciła specjalnie skonstruowany półzanurzalny narkopodwodny okręt na wschodnich wodach Oceanu Spokojnego. Na jego pokładzie znajdowało się ponad 80 000 kg kokainy o szacowanej wartości $232 milionów. Nie była to żadna amatorska akcja. Ta łódź była prawdziwym cudem inżynierii, zdolna pokonywać ogromne dystanse, przez większość czasu zanurzona w 90%, co niemal całkowicie eliminowało jej widoczność oraz wykrywalność radarową. Takie narkopodwodne jednostki, zazwyczaj budowane w głębi kolumbijskiej dżungli, powstają głównie z włókna szklanego osadzonego na drewnianym szkielecie. Taki materiał zmniejsza ich sygnaturę magnetyczną i pozwala unikać sonarów i radarów. Wyposażone w mały peryskop i rury wentylacyjne ledwo wystają ponad tafle wody w trakcie przemieszczania się. Proces budowy jest tak dopracowany, że stworzenie jednej jednostki zajmuje około 3 miesięcy i kosztuje nawet do $1 miliona. Kwota, która bardzo szybko się zwraca, biorąc pod uwagę wartość przewożonego ładunku. Załoga, zazwyczaj licząca od 3 do 5 osób, przechodzi ścisłą selekcję i szkolenie z uwagi na ekstremalne ryzyko związane z tym zadaniem. Muszą być gotowi na skrajnie klaustrofobiczne warunki, brak jakichkolwiek wygód, a także możliwość utonięcia lub trafienia w ręce służb. Brakuje tam udogodnień i podstawowych środków bezpieczeństwa, co tylko podkreśla, jak wiele ci przemytnicy są w stanie poświęcić, by
dotrzeć do celu. Jednak ta konkretna jednostka zakończyła swą misję, gdy amerykańskie służby wykryły anomalię na otwartych wodach. Członek załogi kutra US Coast Guard o nazwie Monroe wykazał się niespotykaną odwagą. Wskoczył na poruszającą się półzanurzalną łódź w trakcie pościgu, siłą otworzył włas i zatrzymał wszystkich członków załogi. Nagranie z tej akcji błyskawicznie obiegło świat i zyskało uznanie samego wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych, Mike'a Pence'a, który pochwalił odwagę strażników. Choć ta próba zakończyła się fiaskiem, pokazała rosnącą złożoność współczesnego przemytu narkotyków. W ostatnich latach przechwycono już setki takich podwodnych jednostek, ale prawdziwa liczba tych maszyn wciąż patrolujących światowe oceany pozostaje nieznana. Służby nieustannie dostosowują się do ewoluujących taktyk przemytników, ale ta gra w kotka i myszkę trwa nadal, będąc dowodem na to, jak daleko ludzka pomysłowość potrafi się posunąć, gdy w grę wchodzi ogromny zysk w mrocznym świecie nielegalnych narkotyków. Marchewki wypełnione tytoniem. W niekończącej się grze w kotka i myszkę między przemytnikami a służbami celnymi pomysłowość przemytników potrafi osiągać naprawdę absurdalne poziomy. Doskonałym tego przykładem była historia z roku 2013, gdy mołdawskie władze przechwyciły ciężarówkę na granicy z Rumunią. Na pierwszy rzut oka wszystko wyglądało w porządku. Dokumenty były poprawne, a ładunek składał się z marchewek, czyli towaru, który bardzo często przechodzi przez granicę bez większych podejrzeń. Ale czujni funkcjonariusze zauważyli coś niepokojącego. Marchewki miały różną wagę, a niektóre wyglądały dziwnie. Po dokładniejszej analizie wyszło na jaw, że tysiące sztuk były pieczołowicie spreparowanymi atrapami. Marchewki wykonane były z pomarańczowej parafiny, starannie wydrążone w środku, a następnie wypełnione wysokiej jakości tytoniem ciętym. Prawdziwe marchewki pomieszano z fałszywymi, by jeszcze bardziej zmylić celników. Łącznie próbowano przemycić kilkaset kilogramów tytoniu ukrytego w parafinowych atrapach. Przemyt tytoniu jest poważnym problemem w wielu częściach świata, głównie ze względu na wysokie podatki nakładane na wyroby tytoniowe. Sprawia to, że nielegalny handel staje się wyjątkowo dochodowy. Pomysł z fałszywymi marchewkami pokazał, jak sprytni potrafią być przemytnicy, wykorzystując codzienne niepozorne przedmioty jako zasłonę dymną dla nielegalnego towaru. Ten przypadek stanowi podręcznikowy przykład tego, do jakich granic potrafią się posunąć przemytnicy, by przekroczyć granicę z nielegalnym ładunkiem. Jednocześnie uwidacznia, jak kluczową rolę odgrywają funkcjonariusze celni. To ich czujność i spostrzegawczość często stanowią jedyną linię obrony przed takimi fortelami. Gipsowa iluzja z kokainy, złamana noga i wielkie kłamstwo. Różnorodność form przemytu potrafi naprawdę zaskoczyć. Jednym z najbardziej nietypowych przypadków była historia 66-letniego Chilijczyka, który w czerwcu 2009 roku przyleciał na lotnisko El Prat w Barcelonie. Mężczyzna sprawiał wrażenie kontuzjowanego. Miał założony gips na nodze i poruszał się z widocznym trudem. Jednak czujni funkcjonariusze zauważyli coś podejrzanego. Mężczyzna nie wydawał się odczuwać bólu, a sam opatrunek wyglądał dziwnie. Po dokładniejszej kontroli okazało się, że złamana noga była czystą mistyfikacją. Gips nie był wykonany z tradycyjnego opatrunku medycznego, ale z mieszanki kokainy oraz specjalnych chemikaliów, które nadawały mu wygląd prawdziwego gipsu. Ten śmiały manewr obejmował niemal 4 kg i 850 gramów kokainy. To jednak nie wszystko. Mężczyzna przewoził dodatkowo 6 puszek po piwie, w których ukryto narkotyki oraz 2 wydrążone stołki. Łączny ładunek wynosił około 10,5 kg kokainy. Ta niezwykła próba przemytu doskonale pokazuje, jak daleko są w stanie posunąć się przemytnicy, by dostarczyć nielegalne substancje przez granicę. Ale to nic w porównaniu z tym, co zobaczysz zaraz. Kolejna historia będzie jeszcze bardziej absurdalna. Pomimo pomysłowości przestępców, bystre oczy służb celnych niejednokrotnie okazują się ostatnią linią obrony, która kończy takie próby jeszcze zanim dobrze się zaczną. Próby przemytu nie zawsze ograniczają się do ludzkich nałogów, takich jak narkotyki czy diamenty. Czasami schodzą na bardziej egzotyczne terytorium, nielegalny handel dzikimi zwierzętami. Taka właśnie sytuacja miała miejsce w roku 2002, gdy funkcjonariusze celni na lotnisku w Melbourne w Australii dokonali szokującego odkrycia. 24-letni mężczyzna przyleciał z Bangkoku z 2 walizkami. Z początku nic nie wzbudzało podejrzeń, jednak rutynowa kontrola bagażu ujawniła przerażającą tajemnicę.
W podwójnych dnach walizek ukryto 24 żółwie należące do gatunków skrajnie zagrożonych wyginięciem, w tym indyjskie żółwie gwieździste i żółwie greckie, a także różne gatunki jaszczurek. Bagaż mężczyzny przypominał przenośny, nielegalny zoo, mrożący krew w żyłach dowód na skalę przemytu dzikich zwierząt. Technika była zwodniczo prosta, ale skuteczna. Gady zostały starannie owinięte w skarpetki i taśmę, co umożliwiło im przetrwanie długiego lotu, a fałszywe dno walizek skutecznie maskowało zawartość podczas powierzchownych kontroli. Ostatecznie to jednak lotniskowe skanery rentgenowskie doprowadziły do wykrycia przemytu. Sprawa zyskała międzynarodowy rozgłos, zwracając uwagę opinii publicznej na powagę problemu nielegalnego handlu dziką fauną. Australia, z uwagi na swoją unikalną bioróżnorodność, jest szczególnie narażona na tego typu działania. Sprawca, którego planowany zysk szacowano na dziesiątki tysięcy dolarów, stanął przed poważnymi konsekwencjami prawnymi na mocy australijskiej ustawy o ochronie środowiska i zachowaniu bioróżnorodności z roku 1999. Kokainowy kot. W jednym z najbardziej osobliwych przypadków przemytu narkotyków świat był świadkiem historii, która przeszła do historii jako sprawa kokainowego kota. W roku 2020 w Panamie doszło do niezwykłego incydentu, w którym w roli kuriera narkotykowego wystąpił bezpański kot. Zwierzę zostało zauważone w pobliżu więzienia Nueva Esperanza. Miał do szyi przywiązany niewielki woreczek, który, jak się później okazało, zawierał kokainę, crack oraz marihuanę. Władze podejrzewały, że kot był wykorzystywany jako przemytnik narkotyków dostarczanych do zakładu karnego. Według teorii zwierzę było wabione jedzeniem i przemierzało trasę między dostawcą a więzieniem, stając się nieświadomym uczestnikiem nielegalnego procederu. Plan jednak został udaremniony, gdy strażnicy więzienni zaczęli podejrzewać zbyt częste odwiedziny kota. Ostatecznie schwytano go i dokładnie zbadano, ujawniając zawartość woreczka. Ten nietypowy sposób przemytu pokazuje, do jakiego stopnia przestępcy potrafią wykorzystać nawet niewinne zwierzęta, by osiągnąć swoje cele. Sprawa ta podkreśla również, jak ważna jest czujność, kreatywność i umiejętność myślenia nieszablonowego w walce z przemytem, niezależnie od tego, jak dziwaczne mogą być metody stosowane przez przestępców. Wydrążone posągi skrywające starożytne artefakty. Przemyt starożytnych artefaktów to bardzo dochodowy czarnorynkowy biznes, często przyćmiony przez handel narkotykami. Jednak stosowane w nim metody bywają równie pomysłowe. Jednym z najbardziej wymownych przykładów była historia z roku 2012, kiedy tureccy funkcjonariusze celni przechwycili ciężarówkę wjeżdżającą z Bułgarii. Pojazd przewoził ładunek gipsowych posągów, pozornie nic niezwykłego. Jednak podczas dokładniejszej kontroli uwagę celników zwróciła nienaturalna waga rzeźb. Skaner rentgenowski ujawnił zdumiewającą tajemnicę. Posągi były wydrążone, a w ich wnętrzu znajdowały się dziesiątki starożytnych złotych monet. Monety te, datowane na czasy rzymskie i bizantyjskie, miały ogromną wartość historyczną i finansową. Przemytnicy liczyli na to, że banalność i pozorna powszechność gipsowych figur umożliwi przemycenie bezcennych zabytków przez granicę bez wzbudzania podejrzeń. Czujność służb celnych po raz kolejny udaremniła wyrafinowaną próbę przemytu. Mimo sukcesu incydent ten unaocznił, jak ogromnym zagrożeniem dla dziedzictwa kulturowego jest nielegalny handel antykami, przypominając o palącej potrzebie ścisłego przestrzegania międzynarodowego prawa oraz wzmocnionego nadzoru nad handlem dobrami kultury. Zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych zaskakujących historii. Pomysłowa skrytka w baku paliwa. Przemytnicy narkotyków nieustannie sięgają po coraz bardziej pomysłowe metody ukrywania zakazanego towaru, przekraczając granice wyobraźni. Jednym z najbardziej interesujących przypadków była sytuacja z roku 2011 na granicy Stanów Zjednoczonych z Meksykiem. Funkcjonariusze patrolu granicznego zatrzymali do rutynowej kontroli pick-upa w pobliżu granicy z Teksasem. Początkowo pojazd nie wzbudzał podejrzeń, ale coś nie pasowało. Zbiornik paliwa wydawał się zbyt duży jak na ten model auta. Po dokładniejszych oględzinach funkcjonariusze odkryli misternie skonstruowaną skrytkę w zbiorniku paliwa. W jej wnętrzu znajdowało się 80 pakunków marihuany o łącznej wadze około 75 kg. Narkotyki były owinięte w plastik i taśmę, prawdopodobnie w celu zabezpieczenia ich przed benzyną. Przypadek ten pokazał, jak zwyczajne elementy pojazdów mogą zostać zamienione w skrytki o wysokim poziomie kamuflażu.
Zbiornik paliwa, miejsce, którego nikt nie chciałby dobrowolnie przeszukiwać, okazał się idealnym miejscem na przemyt. Jednak czujność agentów granicznych znów okazała się skuteczna. Ich doświadczenie i dokładna obserwacja doprowadziły do udaremnienia tej nietypowej próby przemytu. Gołąb jako kurier narkotykowy. W historii przemytu wykorzystywanie zwierząt nie jest niczym nowym. Jednak przypadek gołębia kuriera narkotykowego zasługuje na szczególną uwagę ze względu na śmiałość oraz nietypowe wykorzystanie naturalnych zdolności tego ptaka. W roku 2017 celnicy w Kuwejcie zauważyli gołębia krążącego w podejrzany sposób wokół budynku. Po bliższym przyjrzeniu się odkryli, że ptak miał do grzbietu przymocowaną niewielką torbę. Funkcjonariusze zdołali złapać gołębia, a po otwarciu ładunku odkryli, że wewnątrz znajdowało się niemal 200 tabletek ekstazy. Pomysł opierał się na wykorzystaniu zdolności gołębi pocztowych do powrotu do domu. Przemytnicy zapewne liczyli, że ptak przeleci przez granicę niepostrzeżenie, omijając klasyczne punkty kontroli celnej. Jednak nietypowe zachowanie ptaka oraz jego ładunek nie uszły uwadze czujnych funkcjonariuszy. Ten przypadek zapisał się jako jeden z najbardziej osobliwych rozdziałów w historii przemytu, łącząc kreatywność, brawurę i bezwzględne wykorzystanie zwierzęcych instynktów. Zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych niewiarygodnych historii. Kolejna opowieść pokaże Ci jeszcze bardziej odjechany pomysł. Udaremniona próba przypomina nam, że metody przemytu nieustannie się rozwijają, często przekraczając granice tego, co wcześniej wydawało się niemożliwe. Sztuka podrabiania pieniędzy, fałszywe dolary z serca Kolumbii. Przemyt fałszywych pieniędzy to jedna z najbardziej ryzykownych form działalności przestępczej. Uderza prosto w fundamenty systemów gospodarczych, a ci, którzy decydują się wejść na to niebezpieczne terytorium, ryzykują naprawdę wiele. Jedna z najbardziej spektakularnych prób przemytu podrabianych pieniędzy miała miejsce w Kolumbii w roku 2005. Sprawa była na tyle poważna, że wstrząsnęła globalnymi sieciami bezpieczeństwa finansowego. Podróż fałszywych dolarów rozpoczęła się w niepozornej drukarni w Bogocie. Nie była to jednak zwykła drukarnia, stanowiła centrum operacji o kryptonimie Zachód Słońca prowadzonej przez ekspertów od fałszerstw. To właśnie tam wyprodukowano fałszywe banknoty o łącznej wartości 41 milionów dolarów amerykańskich. Fałszerze nie szczędzili wysiłków, by nadać swoim dziełom pełen realizm. Użyto papieru zbliżonego do tego, z którego produkuje się prawdziwe pieniądze, dodano znaki wodne, farbę zmieniającą kolor pod kątem oraz nici zabezpieczające. Precyzja wykonania była tak wysoka, że banknoty bez problemu przechodziły pobieżne kontrole, a nawet zmylały niektóre maszyny do weryfikacji autentyczności pieniędzy. Strategia przemytu polegała na wprowadzeniu fałszywych banknotów do amerykańskiej gospodarki poprzez rozbudowaną sieć kurierów. Fałszywki ukrywano w różnych miejscach, od okładek magazynów i puszek z farbą, przez podszewki walizek, aż po podeszwy butów. Jednak to właśnie rozmiar operacji doprowadził do jej upadku. Amerykańskie i kolumbijskie służby, otrzymawszy cynk na temat skali procederu, rozpoczęły wspólne śledztwo. Efektem było przejęcie sfałszowanych banknotów o wartości 6 milionów i 100 tysięcy dolarów w Bogocie oraz 1 200 000 dolarów na Florydzie. Była to największa konfiskata fałszywej waluty przeznaczonej do przemytu do Stanów Zjednoczonych w ostatnich latach. Aresztowano 38 podejrzanych, w tym głównych organizatorów, a drukarnię w Bogocie całkowicie zdemontowano. Mimo ogromnych wysiłków przemytników, plan został udaremniony. Był to znaczący sukces służb, ale jednocześnie brutalne przypomnienie o ciągle ewoluujących metodach przemytu i zagrożeniu, jakie niosą one dla światowej stabilności finansowej. Sprawa ta uwydatniła też ogromną rolę międzynarodowej współpracy w walce z przestępczością zorganizowaną oraz potrzebę ciągłego udoskonalania projektów banknotów, by utrudnić życie fałszerzom. W reakcji na tę sprawę wiele państw, w tym Stany Zjednoczone, wprowadziło banknoty z nowymi, trudniejszymi do podrobienia zabezpieczeniami. W wielowymiarowym świecie przemytu sztuka fałszerstwa waluty pozostaje niepokojącym przykładem tego, jak nielegalna działalność może wpływać na gospodarki w skali makro. Podczas gdy większość historii dotyczy przemytu fizycznych towarów, jak narkotyki czy biżuteria, ta historia przypomina nam, że są także inne niewidzialne fronty tej nieustającej wojny. Kość słoniowa ukryta w drewnie. Nielegalny handel kością słoniową, napędzany popytem na produkty ozdobne i rzekomo lecznicze, od lat zmusza przemytników do opracowywania coraz bardziej wymyślnych metod unikania kontroli.
Jednym z najgłośniejszych przypadków była sytuacja z roku 2015, kiedy singapurskie władze przechwyciły transport drewna z Afryki. Transport, który krył mroczną tajemnicę. Ładunek został zadeklarowany jako zwykłe kłody drewna. Jednak badanie za pomocą skanera rentgenowskiego wykazało podejrzane nieprawidłowości w kilku z nich, co natychmiast wzbudziło podejrzenia funkcjonariuszy. Po ręcznym rozłupaniu podejrzanych bali ujawniono szokującą zawartość. Precyzyjnie ukryte w ich wnętrzu ciosy z kości słoniowej. Z kłód wyciągnięto aż 3 tony i 700 kg kości słoniowej, co odpowiadało niemal 1800 sztuk kłów. Oznaczało to setki zabitych słoni i stanowiło jedno z największych przejęć kości słoniowej w historii. Ten misterny fortel ujawnił, jak daleko są w stanie posunąć się przemytnicy, by czerpać zyski z niszczycielskiego procederu nielegalnego handlu dziką fauną. Sprawa ta dodatkowo podkreśliła ogromne znaczenie technologii i czujności w walce z tego typu przestępstwami. Pomimo kreatywności przemytników, to właśnie uwaga celników i zastosowanie zaawansowanego sprzętu rentgenowskiego doprowadziły do ujawnienia makabrycznego ładunku ukrytego wewnątrz pozornie zwyczajnych bali drewna. Tajne skrytki w butach. Czasami próby przemytu stają się tak głośne, że wywołują zmiany w globalnym systemie bezpieczeństwa. Tak było w przypadku nieudanej próby Richarda Reeda, znanego powszechnie jako bombowiec w butach. W grudniu 2001 roku Reed podjął próbę zdetonowania materiałów wybuchowych ukrytych w swoich butach na pokładzie samolotu American Airlines lecącego z Paryża do Miami. Reed, obywatel Wielkiej Brytanii i członek organizacji Al-Kaida, wydrążył wnętrze swoich butów i wypełnił je plastikiem wybuchowym. Podczas lotu próbował zainicjować wybuch za pomocą zapałki, co spowodowało pojawienie się dymu i dziwnego zapachu, który zaalarmował załogę i pasażerów. Ich szybka reakcja oraz odwaga doprowadziły do obezwładnienia Reeda, zanim zdołał zdetonować ładunek. Konsekwencje tej nieudanej próby były natychmiastowe i miały ogromny zasięg. Praktycznie z dnia na dzień kontrola obuwia stała się obowiązkową procedurą na punktach kontroli bezpieczeństwa lotnisk na całym świecie. Praktyką, która obowiązuje do dziś. Pomimo niepowodzenia zamachu, incydent ujawnił przerażającą nową metodę przemytu, która zmusiła Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego na całym świecie do ponownego przemyślenia i zaostrzenia swoich procedur. Przypadek bombowca w butach dowodzi, że przemyt nie zawsze wiąże się jedynie z zyskiem, może być również elementem złowrogich planów terrorystycznych zagrażających bezpieczeństwu całego świata. Kurczaki faszerowane narkotykami, w miarę jak próby przemytu stają się coraz bardziej odważne i pomysłowe, niektóre przypadki potrafią naprawdę zaskoczyć. Jednym z nich była historia z roku 2013 związana z lotniskiem Coca w Ganie i pieczonymi kurczakami. Pewna kobieta z Gany wracała z São Paulo w Brazylii. W jej bagażu znajdowały się z pozoru zwyczajne rzeczy, w tym 2 pieczone kurczaki. Typowy posiłek, który nie wzbudzałby niczyich podejrzeń. Jednak coś w jej zachowaniu zaniepokoiło celników. Kobieta była wyraźnie spięta, a trasa podróży wiodła przez jeden z głównych szlaków narkotykowych. Zdecydowano się dokładnie sprawdzić jej bagaż. To, co odkryto, zaskoczyło wszystkich. Wnętrze kurczaków nie zawierało przypraw, ryżu ani nadzienia, tylko starannie ukrytą kokainę. Każdy kurczak zawierał około 3 kg narkotyku. Mięso zostało profesjonalnie przygotowane, a po zapakowaniu całość wyglądała jak apetyczny domowy posiłek. To nowatorska metoda przemytu, polegająca na wykorzystaniu zwyczajnych produktów spożywczych jako kamuflażu. Kobieta liczyła, że jej ładunek przejdzie bez problemu przez kontrolę lotniskową. Ale czujność i doświadczenie funkcjonariuszy celnych z Gany zadziałały. Ich znajomość tras przemytu i analiza zachowania podróżnych pozwoliły na wykrycie nietypowego towaru. Kobieta została aresztowana, a narkotyki przejęte, dzięki czemu duża ilość kokainy nie trafiła na ulicę. Ten przypadek to doskonały przykład na to, jak nieocenione są umiejętności analizy i intuicji funkcjonariuszy w tej nieustającej walce z przemytem. Diamenty ukryte w telefonach komórkowych. Historia przemytu diamentów sięga wielu lat wstecz i od zawsze była napędzana pożądaniem tych niezwykle cennych kamieni.
Przemytnicy regularnie opracowują nowe, kreatywne sposoby omijania prawa, czego świetnym przykładem jest sprawa z Indii z marca 2019 roku. Na międzynarodowym lotnisku Indiry Gandhi w Delhi funkcjonariusze celni zatrzymali 2 mężczyzn, którzy przylecieli z Hongkongu. Pasażerowie nie zadeklarowali nic podejrzanego, jednak ich zachowanie wzbudziło niepokój i postanowiono skontrolować ich bagaże. Na pierwszy rzut oka wyglądało, że próbują jedynie uniknąć cła na elektronikę. W walizkach znajdowały się nowoczesne telefony komórkowe. Jednak nietypowa waga urządzeń zwróciła uwagę celników. Po rozkręceniu kilku telefonów ujawniono prawdziwą zawartość – diamentowe kryształy sprytnie ukryte w tylnych panelach urządzeń. Kamienie, ważące łącznie około 500 karatów, były wysokiej jakości i zostały doskonale zamaskowane, by przejść niezauważone przez kontrole celne. Ta śmiała próba przemytu to kolejny dowód na to, jak daleko potrafią się posunąć przestępcy oraz jak ważna jest rola bystrych funkcjonariuszy celnych w ochronie interesów gospodarczych państw i egzekwowaniu międzynarodowego prawa handlowego. Ubrania nasączone narkotykami. Dążenie do coraz bardziej nowatorskich metod przemytu przybrało zaskakujący obrót wraz z pojawieniem się odzieży nasączonej narkotykami. W roku 2012 hiszpańska policja przechwyciła przesyłkę nadaną z Chile. Z pozoru była to zwyczajna paczka zawierająca 2 koszulki. Jednak podczas kontroli coś wzbudziło niepokój funkcjonariuszy. Waga i faktura tkaniny były nietypowe. Przeprowadzono analizę laboratoryjną, która doprowadziła do szokującego odkrycia. Koszulki zostały wcześniej namoczone w roztworze ciekłej kokainy, a następnie wysuszone i zapakowane. Ten sprytny sposób zamienił każdą koszulkę w swego rodzaju przenośne naczynie na narkotyki. Każda z nich zawierała około 1 kg kokainy. Po odpowiednim wypraniu materiału w specjalnym rozpuszczalniku narkotyk można było odzyskać. Ta metoda polegająca na nasączaniu odzieży substancjami psychoaktywnymi wprowadziła nowy rozdział w historii przemytu. Jednak to właśnie wyjątkowa czujność i skrupulatność hiszpańskich celników pozwoliły na rozpracowanie tej niecodziennej techniki. Ten przypadek po raz kolejny pokazał, że kreatywność przemytników nie zna granic, a służby na całym świecie muszą nieustannie wprowadzać nowe środki wykrywania, by nadążyć za zmieniającymi się metodami w globalnej walce z handlem narkotykami.